Kaziu się urodził w listopadzie 1939 roku. Babcia po prostu jakby, nie wiem, żeby jakoś uhonorować dziadka, dała synowi takie same imię. Po nim bardzo dużo takich drobnych rzeczy, które go przypominały. Pozostało rysunki. No, u nas w rodzinie to w zasadzie wszyscy w wszystkich pokoleniach coś tam rysują, malują. Ojciec opowiadał, jak Kaziu się bardzo umiał zaopiekować najmłodszym bratem mojego ojca, który urodził się już po wojnie. I opowiadał, jak Kaziu, ojciec nie miał jakby cierpliwości. Mówił, że tam z Maćkiem nie mogłem jakoś tam znaleźć kontaktu, a Kaziu mówi, z nim siedział całymi dniami, rysował, wysłuchiwał, co on tam ma do powiedzenia. Także no, widocznie z tego taki obraz mi się kreuje takiego człowieka, takiego rozumnego. Często wspominał, jak Kaziu miał takie mądre powiedzenia, jak analizował w ogóle, jak człowiek powinien postępować. I ojciec zawsze powtarzał, że mówi, miałem takiego brata, który był ode mnie 3 lata młodszy, ale był o 100 lat mądrzejszy. Bo Kaziu po prostu no miał jakąś taką cechę, że dobrze kojarzył, nie popełniał błędów. Dosyć był taki zadbanym człowiekiem. Ojciec mówił, zawsze Kazia stawiali na wzór, że zobacz, jak Kaziu jest uczesany, jak Kaziu jest ubrany. Od różnych ciotek, od wujków wiem o nim, to zapowiadał się na bardzo takiego rozsądnego, mądrego człowieka. No, przerwało to jego krótkie życie, to zdarzenie. Pracował wtedy w MPK, był elektrykiem i prawdopodobnie to było tak, że on poszedł do pracy i z pracy po prostu ktoś rzucił hasło, idziemy i poszli. No i mój ojciec był zupełnie wtedy gdzie indziej, nawet chyba gdzieś pod Poznaniem. No i jak się dowiedział, że Kaziu został ranny, to biegiem szukał, był jeszcze pełen nadziei, że go po prostu znajdzie, że tylko jest ranny. A to się okazało, że niestety ta rana była taka, że była śmiertelna. Ojciec pracował i nie był na tych manifestacjach, no, ale jak się dowiedział od kolegów, że Kaziu został ranny, to zaczął szukać ich po szpitalach. No i w końcu dotarł do szpitala, gdzie Kaziu już leżał martwy. Wcześniej ojciec z Kaziem grali gdzieś w piłkę, Kaziu zwichnął nogę i ojciec opowiadał, że w zasadzie Kazia nie poznał na samym początku, jak szukał i był taki na tyle, można powiedzieć, szczęśliwy, że wśród tych zabitych nie ma tego Kazia i nagle zauważył obandażowaną nogę. I jak spojrzał, to mówi, że aż mu krew odpłynęła. Nie wiedział, co ma powiedzieć, co ma zrobić w ogóle. No, emocje straszne. Ten fragment koszuli, to on był specjalnie tak jakby przez moją babcię chowany, szanowane było to. W którymś momencie stwierdziłem, że podzielę ten fragment na 2 części. Jedną zostawiłem sobie w domu, a drugą dałem tutaj do muzeum, żeby to jest taka pieczęć na tym dniu. No i taka została trauma dla całej rodziny, bo mój dziadek się do końca życia jakoś nie mógł z tym pogodzić i mój ojciec, babcia do końca życia miała takie stany depresyjne i
cały czas wspominała tego swojego syna. Wiem, jak to po prostu strasznie przestawiło cały dom, bo nagle zabrakło takiego człowieka, który w zasadzie scalał tą rodzinę. Bo on był takim najlepszym przyjacielem mojego ojca, babcia go bardzo chwaliła, dziadek w nim pokładał duże nadzieje, no i to tak się stało, że po prostu to jego życie było zbyt krótkie. Nie zrobił tego, co miał zrobić. Byłem z ojcem i z babcią na tej ulicy Gajowej. No, babcia się jakoś przemogła. No, była taka, no, to nie była jakaś euforia, że zadowolona, że uważała, że po prostu, że skoro ją poprosili, to w imię pamięci tego swojego syna ona będzie tą osobą, która odsłoni tą tablicę. Ojciec też jakoś wyjątkowo wtedy spokojnie do tego podchodził. No i praktycznie wtedy ojciec nawet napisał takie wspomnienie, jak to tam w tym dniu było, że te informacje od jakiejś koleżanki dostał, potem od kolegi, że Kaziu jest ranny, że ktoś widział, jak Kaziu przewrócił się. No i ja tak patrzyłem porównując to, że wcześniej ojciec po prostu jakby wypierał tą rocznicę, to widziałem, że się bardzo jakby przemógł, że jednak przelał te swoje wspomnienia na papier. No a Kaziu stracił życie i praktycznie zakończył też w zasadzie takie szczęśliwe życie wszystkich w domu.